się Pana przygoda z gotowaniem? Kto Pana zainspirował? Przygoda moja rozpoczęła się od ukończenia szkoły gastronomicznej. To był pierwszy krok taki, jaki po prostu podjąłem w tym celu. Zainspirowali mnie na tyle moi rodzice, ponieważ moja mama bardzo dobrze gotowała, a mój ojciec kiedyś, wprawdzie przed latem prowadził restaurację i tak zaczynałem. Co znaczy dla Pana gotowanie? Co oznacza dla mnie gotowanie? No jest przede wszystkim moja pasja, tak? Przyjemność też. Czerpię po prostu z tego, wiadomo też, że zarabiam na tym i utrzymuję się, ale przede wszystkim sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. A skąd wzięła się nazwa Pańskiej restauracji? Skąd wzięła się nazwa? No troszeczkę to był taki przypadek, nie przypadek. Kiedy na samym początku, kiedy otwieraliśmy restaurację, powstała przy niej, mieliśmy własną hodowlę, ponieważ moja restauracja jest restauracją typu farm to table, czyli co oznacza zagrodę na talerz, czyli po prostu sami hodujemy rośliny bądź zwierzęta, które po prostu później trafiają na talerz. I pierwszymi zwierzętami, jakie wyhodowaliśmy, były gęsi. Taką tradycyjną, staropolską potrawą jest półgęsek, czyli wędzona pierś gęsia. No i tak to wymyślili. Jaki typ kuchni określa właśnie Pana restauracja, której Pan jest szefem i właścicielem? Bardziej takie slow food, kuchnia regionalna, francuska czy grecka? To znaczy kilka z tych kuchni, które wymieniłeś, to tak naprawdę nie wyklucza się. Ona może być slow foodowa, może być polska, może być francuska i tak naprawdę w niej jest wszystkiego po trochu, tak? Jest slow foodowa, działamy na pracujemy na naturalnym produkcie, sięga też ona gdzieś tam polskich takich tradycji, też francuskich tradycji, a są też elementy też takie kuchni nowoczesnej. Także tak jak mówię, no to jest tak naprawdę, ciężko ją taką definicję podać po prostu jednoznaczną. To jest tak wszystko składa się po prostu na to nasze menu w tej restauracji. Ale ja nazywam ją, że to jest taka współczesna kuchnia polska. Czy lokalizacja Pańskiej restauracji w takiej małej miejscowości jak Leskowa jest wadą, czy raczej zaletą? W dużej mierze jest jednak wadą. W związku z po prostu, wiadomo, społeczeństwo jest dużo mniejsze, czyli jest dużo mniej potencjalnych gości, dużo mniej potencjalnych klientów. Natomiast z drugiej strony też jest zaletą, ponieważ gdybym akurat teraz mam dwie restauracje, pracuję w dwóch restauracjach. Ta jedna mieści się na krakowskim Kazimierzu, no tam nie mógłbym sobie posadzić swojej rzodkiewki ani sałaty w środku miasta, dlatego to, że ona jest na wsi, to jest plusem, a są plusy i minusy, tak? Ale generalnie jestem zadowolony. O ile czytam, to dostał Pan bardzo dużo wyróżnień, rekomendacji, chociażby rekomendacje francuskiego producenta kulinarnego Gołomiro, przewodnika kulinarnego. I jakie jest dla Pana właśnie takie ulubione z tych wszystkich wyróżnień? Szczerze moim takim, może to tak błaho trochę zabrzmi, ale takim największym wyróżnieniem to są opinie gości, tak? Kiedy goście przychodzą do mojej restauracji, oni są zachwyceni, oni są zadowoleni, to jest dla mnie. Ja pracuję dla gości, tak? Gotuję dla gości, nie pracuję, nie chodzi mi o to, żebym, nie wiem, był w takim przewodniku miał taką rekomendację. To jest tylko taki dodatek, natomiast ja gotuję dla gości. A jakie są obecnie trendy w gastronomii? Obecnie, trendów jest dużo tak naprawdę. Nasza kuchnia taka tutaj w Polsce tak naprawdę kształtuje się jeszcze od nowa. Jest dużo takich wpływów. Jest wpływów z Azji, jest dużo wpływów z Włoch, z Francji, z Niemiec, Skandynawii. Ta nasza kuchnia zaczyna się robić taka naprawdę europejska. Natomiast co mnie akurat bardzo cieszy, takim fajnym trendem to jest odkopywanie takiej bardzo staropolskiej kuchni. Tylko to nie takiej kuchni tam, nie wiem, sprzed 50-100 lat, jakichś tam pierogów czy coś takiego, tylko kuchni takiej sprzed nawet 300-400 lat, czyli takiej naprawdę
To są takie pierwsze przepisy, pierwsze książki, jakie w ogóle w Polsce powstały. I jest taki trend, zwłaszcza w większych miastach w tym kraju, że dużo kucharzy opiera tę swoją kuchnię właśnie na takim produkcie i na takim czymś sprzed wielu lat, łącząc to z takimi trendami, które teraz napływają z Europy, takimi nowoczesnymi. A jakim daniem najbardziej Pan zaskoczył swoich gości w restauracji? Że było kilka takich dań, ale szczerze, kurczę, niektóre te dania są takie, no, powiedziałbym wręcz, że są trochę kontrowersyjne, ale ostatnio robiliśmy tatara, czyli wiadomo, siekane mięso, akurat to był tatar z dziczyzny. I co było w nim, sam tatar nie jest może jakieś bardzo zaskakujące, natomiast co było w nim zaskakujące, często tatara podaje się z jajkiem, tak? A tam był podany z jajkiem w różnym stadium rozwoju. Czyli to było jajko tak jakby wyciągnięte z skóry, to nie było jajko ze skorupki, tylko wyciągnięte z skóry. I to jajko na tym tatarze było w różnych wielkościach, mniejszy, większy, tak jak jajko rozwija się w środku w kurze, to ten tatar był podany z kilkoma tak naprawdę zarodkami jajek. To znaczy, powiem tak, wasze babcie mogą kojarzyć coś takiego, na przykład jak dawniej zabijało się kurę w takim domowym gospodarstwie, to z takich jajek robiło się kowel modny, nie wiem, pani może pamięta. Ucierało się te jajka, wyciągało się, ucierało się z cukrem i babcia robiła taki kowel modny. No to my te jajka wyłożyliśmy na tatara. No i to był element zaskoczenia dla gości. A jakich rad udzieliłby Pan nam, rozpoczynając dopiero naszą przygodę z gotowaniem? Jakich rad bym udzielił? No, na pewno podstawową radą byłoby gdzieś tak powiem, co zahaczać gdzieś jakąś restaurację. Im wcześniej zacznie się wasza przygoda z taką prawdziwą kuchnią, z prawdziwą restauracją, tym lepiej, nie? Można pytać w różnych restauracjach, może jakiś staż gdzieś udałoby się zorganizować. Ja wiem, że tam macie te praktyki w którejś klasie, ale w trzeciej klasie, ale nawet zahaczyłbym na zmywach w jakiejś najbliższej, pierwszej, lepszej restauracji, żeby już to doświadczenie gdzieś zacząć zdobywać, bo tam najwięcej tego doświadczenia zdobędziecie, po prostu w samej restauracji. A czy ma Pan jakiegoś swojego mistrza, który daje Panu inspirację? Oj, wielu szefów kuchni. Ostatnio gościem mojej restauracji była Andrea Camastra, czyli zdobywca drugiej gwiazdki Michelin w Polsce. I oprócz tego, że jest moim bardzo dobrym znajomym, to też czerpię od niego inspirację, dobre rady z różnymi tam udzielami. Mam kilku takich mentorów. No, Camastra jest. Dobrze, a jest jakieś danie, którego Pan po prostu nie lubi? Którego by Pan przygotował, ale na pewno by nie chciał go jeść? Zaraz przyświetlam śledź, ale kurczę, mało jest takich dań. Nie, chyba nie. Lubię wszystko. Dobrze, to dziękuję Panu. Dzięki. Dzięki.